Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. To już trzeci odcinek z trzeciego domu Mezzanine Smart, który mam przyjemność zaprezentować Wam z miejscowości Sasino w województwie pomorskim, gdzie właśnie się znajduję. Inwestycja ta, którą widzicie za moimi plecami, a są tutaj trzy domy Mezzanine Smart, nazywa się Żurawi Las. I dzisiaj ten odcinek będzie wyjątkowy spośród tych trzech, ponieważ do tego odcinka zaprosiłem we własnej osobie jednego z inwestorów, który opowie Wam o historii tego miejsca, jak to się tutaj zaczęło, no i przede wszystkim co mu przyświęcało, jeżeli chodzi o budowę tego domu, na czym mu zależało, jak ten dom wykończył i pozwolimy dzisiaj inwestorowi, żeby to inwestor oprowadzał nas, a nie tylko ja jestem tym oprowadzającym, także myślę, że odcinek bardzo Wam się spodoba. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania, a na koniec tego odcinka powiem Wam, w jaki sposób możecie sobie zarówno zarezerwować któryś z tych domów, bo one wszystkie są na wynajem, oraz powiem Wam, w jaki sposób możecie sobie zarezerwować termin na budowę z nami w przyszłym roku. Także zostańcie do końca i nie przedłużamy, zaczynamy odcinek. No i słuchajcie, wielcy miłośnicy kompaktowych domów, poznajcie Piotra, jednego z inwestorów. Cześć Piotrek. Słuchaj Piotrek, powiedz nam taką ciekawostkę, bo słyszałem o tym miejscu, że nie jest to całość jakby Twoja inwestycja, tylko zrobiliście to z przyjaciółmi. Z trójką przyjaciół. Poznaliśmy się w Sasinie, przyjeżdżali na wakacje do Sasina. Ja jestem sasiniakiem. Okej. Z urodzenia? Z urodzenia, tak. Okay. Emigrowałem. Ale z zamieszkania, czy... Z zamieszkania, z urodzenia. Aha, no to super. Czyli znasz wszystkie lokalne plotki, historie i jak ktoś przyjedzie do Twojego domku, to zawsze możesz mu opowiedzieć jakąś ciekawostkę, co tu się ciekawego działo. Co się ciekawego działo, tak. I stworzyliśmy to miejsce z trójką znajomych i trzech Piotrów działa w Żurawiu Lesie. Okej, czyli czekaj, czyli to jest tak, że to jest jedna działka i na tej działce są trzy domy i każdy dom tak naprawdę należy do kogo innego, natomiast tak wspólnie tworzycie... Wspólnie i działamy razem. Wspólnie projekt pod jednym brandem, jak on się nazywa? Żurawi Las. Żurawi Las. Ja w poprzednich odcinkach opowiadałem, że ten Żurawi Las wynika z tego, że znajdujemy się po prostu w otoczeniu lasu i pól i po prostu tu jest mnóstwo żurawi i jakby naturalnie nawiązaliście po prostu do tego otoczenia. I do żurawi, które tutaj na tych polach są. Okej, super. Opowiedz nam proszę, co widzimy. Jesteśmy w domku numer 2, to jest Twój domek. Tak. Powiedz nam poproszę, co widzimy tutaj, jakbyś nam mógł opowiedzieć, co Twoi klienci, którzy do Ciebie przyjeżdżają, otrzymują w ramach oferty, którą oferujesz. Tak, każdy z domków ma balię. Jest ogrzewana jest drewnem. Okej. Które jest też oczywiście... Ile czasu mniej więcej trwa nagrzanie tej bali, tak do powiedzmy 40 stopni, tak jak tam w jacuzzi? Z 3 godziny. To szybko. 3-2 też zależy od temperatury, która jest na zewnątrz. Słuchaj, czyli jak powiedzmy, wyobraźmy sobie sytuację, że wsiadam w samochód w Warszawie o godzinie, powiedzmy wyjdę godzinkę przed czasem, albo że zacząłem pracę o 8, to o 16 wychodzę z biura, 4 godziny z Warszawy mniej więcej samochodem, 4 godziny to mamy 16, 17, 18, mamy godzinę 20, palę sobie, 20, idealnie 22, skakuję sobie do bali. Skakiwać. No to elegancko. A powiedz mi, jak długo ta balia trzyma tą temperaturę? Cały czas możesz podgrzewać. Okej. Jeśli przesadzisz z temperaturą, możesz dolać sobie zimnej wody. Okej. No to jest bardzo ważna rzecz. Ja parę razy przesadziłem z temperaturą, tak że się nie dało wejść do tej bali. Tak. Dolewasz sobie zimnej wody, możesz sobie spuścić też tą wodę. Okej. Fajnie. A czas nalania wody, jak to jest tutaj, jak przyjeżdża do Ciebie klient, to ta woda już jest nalana, przygotowana? Czy sobie trzeba nalać, czy trzeba się po prostu dogadać, poprosić? Się dogadać, możemy tą wodę nalać, to nie jest problem. Goście różnie sobie życzą. Super, bo wiesz co, bo na przykład u mnie nalanie wody, mam dosyć niskie ciśnienie w tym swoim domku na działce i nalanie tej bali to jest jakieś 2-3 godziny, żeby się nalała. To tak godzina, półtorej. Godzina, półtorej. Ale tak jak mówisz, można poprosić, zadzwonić, tak, żebyś to po prostu nalał i wtedy klient sobie przyjedzie i już będzie miał. I ta balia ma jakiś masaż, hydromasaż? Tak, ma masaż. A, tu masz całe sterowanie, tak?
Okej, sobie odpalasz i możesz sobie sterować tą balią. Masz filtr, także woda zawsze jest czyściutka i elegancko. To musisz trochę więcej wody dolać. Ale super, słuchajcie, to jest dowód na to, że nic nie jest reżyserowane. Mówimy wam po prostu, jak to wygląda i jak to funkcjonuje. Dobra, co mamy dalej? Mamy taras fajny, z pergolą, z lampkami. 25 m2. Stół, palenisko, leżaki. O, palenisko widzę, że było już wykorzystywane, także fajnie. Przydaje się, prawda? Przydaje się, tak. Palenisko jest fajne. Grill grillem, super, ale jednak taki żywy ogień, kiełbaski. Można sobie usmażyć. Super. I też wszystkie rzeczy, na przykład drewno. Ja nie muszę, jadąc do ciebie, kupować na stacji drewna. To wszystko już jest w cenie. Jest dostępne za. Cały schowek jest tutaj i sobie można z tego po prostu korzystać. Ekstra. To co? Chodźmy do środka. Powiesz nam, co tutaj mamy u ciebie w tym twoim domku. Wiesz, to już jest trzeci odcinek, także nasi widzowie już widzieli dwa poprzednie. Ja zwracałem uwagę przede wszystkim na to, że każdy domek, pomimo tego, że układ w każdym domku jest podobny lub tożsamy, są jakieś tam drobne detale po prostu, to jednak wystrojem się różni. I na przykład zwróciłem uwagę, że macie takie haftowane żurawie na poduszkach. To ktoś wam robił specjalnie, czy kupiliście sobie taki podobny schemat? Tak. Okej, fajnie. Dobra, to opowiedz, Piotr, proszę, co tutaj się znajduje, jak to wygląda. Co? Mamy oczywiście Wi-Fi. Okej. Klimatyzacja, bo jak mamy piękną pogodę, to wiadomo, Jest cieplutko. jest ciepło i warto korzystać. Nie przy otwartym oknie oczywiście. Jasne. Ekspres do kawy, lodówka, zmywarka, piekarnik, wyposażona kuchnia. Czyli jest to całoroczny. Generalnie mogę tu być samowystarczalny. Ogrzewanie mamy też podłogowe, klima grzeje i też chłodzi. Okej. To, co się wyróżnia względem tego pierwszego domu, z pierwszego odcinka, on jest tam, zobaczcie, to tutaj mamy to okno. Tak. Tutaj mamy to okno, w tamtym nie ma. Piotr numer 3 z trzeciego domku nie chciał tego okna, a jako, że my jesteśmy elastyczni, to się po prostu dostosowaliśmy do jego prośby. Słuchaj, to co mi się bardzo podoba w waszych domach i są to pierwsze domy, w których zauważyłem, że coś takiego jest, to jest w każdym domu jest taki wielki, duży obraz, konik malinowy, tu już zauważyłem autora. To jest nasza koleżanka. Okay, super. Artystka, która skończyła SP we Wrocławiu. Nie jest dostępna w żadnych social mediach. Okay. Tylko taką bardziej drogą, pantoflową. Ale możemy polecić, możemy dać numer telefonu w opisie naszego filmu. Numer telefonu, jak komuś się spodoba. Monika z chęcią namaluje. Jest dostępna. Mi się bardzo podobają te obrazy. W każdym domku jest inny obraz i są piękne te obrazy. I wiesz co, te obrazy bardzo pasują, bo zobacz, ja tak postaram się kamerą stanąć, o co mi chodzi. Obraz jest wielki, natomiast ponad 2 metry, no właśnie. 2 na 2. A znajdujemy się w pomieszczeniu, które ma 6 metrów wysokości, więc jakby pasuje to do siebie. Robi robotę w tym domu. No naprawdę, w każdym domku. Tak, w każdym jednym miejscu. Ale czy chciałeś powiedzieć, że twój jest najładniejszy z tych trzech? Nie, wszystkie są. Wszystkie są ładne, dobra, prawdziwy przyjaciel. To chodźmy może teraz dalej, zobaczmy jak to wygląda. Ja wam tylko dodam, dla tych, którzy nie oglądali poprzednich 2 odcinków, że najważniejszą zmianą względem wszystkich naszych projektów, które wybudowaliśmy, to, że u nas, pamiętacie, tutaj są kręcone schody na górę, a tutaj jest zmiana na te schody, ale to Piotra, inwestora, zapytam za chwilę, jak już będziemy wchodzić na antresoli, czemu jakby wybrali tą opcję, a słuchajcie, ma ta opcja dużo plusów. To zobaczmy teraz może łazienkę. Pierwszy z plusów Schodów. No tak, to jest mamy szafę na jakieś rzeczy typu mopy, odkurzacze i tak dalej. No ale dobra, jesteśmy łazieneczka, tak? Jesteśmy w łazience, która została i tak zmniejszona niż nasze pierwotne. Trochę się tego obawialiśmy,
że będzie niefunkcjonalna. Jest bardzo funkcjonalna. Ale jest funkcjonalna, bo nawet pralka ci się zmieściła bez problemu, kabina. Kabina 80, nie jakaś 60 czy 70, gdzie można się swobodnie wziąć prysznic. No i też widok. Okno, widok. Stąd widać morze. Fajnie. No mamy Umywaleczka, szafeczka, grzejnik półki. elektryczny. W tym pierwszym domku nie ma pralki. Nie ma pralki, ale jest duża kabina. Większą kabinę. Bardzo fajnie. I u Ciebie jest taki jasny kolor niebieski, bo w jednym domku był ciemny, butelkowy, zielony, w pierwszym domku z drugiego odcinka był ciemno-niebieski, a tu jest taki niebieski po prostu. I też nawiązujesz klimatem do morza, prawda? No morze, które... Mamy obok de facto. Niecałe ile tam? 3-4 km, coś takiego w linii prostej do morza jest. No i sypialnia. Sypialnia dolna, łóżko dwuosobowe, fajny plakat. Plakat Stilo. Najpiękniejsza plaża, jaka jest nad Bałtykiem, jest właśnie w Stilo. O proszę. To jest tutaj niedaleko? Cisza, spokój. 4 km. Wow. Dojeżdżamy do miejscowości Stilo i później możemy albo zrobić sobie spacer przez nas, bądź skorzystać z Meleksa, który jest też dostępny. Super. I tu masz szafę, także każdy, kto przyjeżdża, ma miejsce na jakieś ubrania. Ubrania, walizkę można zawsze schować. Fajnie. To co, pójdziemy na antresolę może? Tak jest. Pokażesz nam jak... Też mamy szafę. No, Szaf mamy sporo. Jedna, druga, trzecia. Dokładnie, to jest bardzo ważne, a dużo w wielu projektach po prostu zapomina się o tych szafach. Ja jak projektowałem te domy, Mezzanine Smarty, to właśnie bardzo dużą uwagę starałem się właśnie zwrócić na to, żeby jednak miejsce na te szafy były, bo to jest no jednak istotne. Czy przyjeżdżasz ty, czy rodzina, goście, trzeba mieć gdzie te rzeczy pochować, a nie, że ciągle z walizki będziemy... Tak jest. Dobra, prowadź, pokaż jak się wchodzi po tych schodach. Widzę, że nie jest to jakoś skomplikowane. Ja na poprzednich odcinkach wchodziłem za każdym razem z telefonem w ręku, więc nie jest to w żaden sposób skomplikowane. I w zasadzie 2-3 kroki i jesteśmy na antresoli. Na antresoli, na której jest większe łóżko, bo na dole jest łóżko 1,40 m, to ma 1,60 m, więc jest szersze. Piękny widok. Z jednej strony mamy morze. Tutaj pokażę Wam, bo to co prawda teraz kamera prześwietla delikatnie, ale o, tu już widać, tam dalej mamy morze, tu mamy ten domek z poprzedniego odcinka, a przed nami widzisz dom swojego przyjaciela z tego pierwszego odcinka, również Piotra. Każdy z Was ma takie fajne oświetlenie, różniące się delikatnie. W pierwszym i w drugim domku jest takie samo. Taka sama lampa. Piotr ma trochę inną. Troszeczkę inną, ale w tym samym stylu. Tak, i to co mi się bardzo spodobało w Waszych domach, we wszystkich trzech to jest ten baldachim, nie wiem jak to... Zasłona? Parawan. Tak. Dokładnie. I widzę, że postawiłeś na książki, czyli jest co robić po prostu w wolnych chwilach. Czytać. Książki są dostępne, gry też są dostępne. Super. W razie niepogody mamy co robić. Okej. Powiedz mi, miałeś już jakichś pierwszych gości, którzy do Ciebie przyjeżdżali? Jaki jest feedback? Co mówią o tym domku, o tym miejscu? Jakie są ich opinie? Goście są bardzo zadowoleni. Mamy jedną opinię na 10 na pewnym portalu. Jutro przyjeżdżają kolejni. Jedną opinię na 10 w sensie... Jedną opinię na 10 punktów możliwych maksymalnie. A, okej, czyli masz 10 na 10. 10 na 10. Wow, no to ale super. Na razie jest jedna. Czekamy na kolejne, bo goście wyjechali. Statystyka Cię dogoni. Tak, statystyka mnie dogoni. Jutro przyjeżdżają kolejni goście na 2 tygodnie. O, no to długo. W weekend przyjeżdżają kolejni, więc a powiedz ostatnie terminy wolne są. Okej, no to super. Bardzo się cieszę, że Wam to idzie, bo tak jak rozmawialiśmy zanim podpisaliśmy umowę, to mówiłem Wam na bazie doświadczeń innych naszych klientów, którzy już w ten sposób funkcjonują, że ten biznes po prostu się spina, jakby, że jest duże zainteresowanie takimi domkami i cieszę się, że po prostu Wam też to dobrze idzie. Ja prywatnie też idę w tym kierunku, też mam takie plany inwestycyjne, żeby wybudować kilka domków na wynajem.
bo po prostu fajnie się w nich spędza czas i niezależnie czy przyjeżdżasz na weekend, czy tak jak mówisz, czy na tydzień, czy na 2 tygodnie, a nawet jeżeli komuś by przeszło przez myśl, że ojejku, to jest drogie, to właśnie paradoksalnie wcale nie, no bo jeżeli jedziesz na tydzień i porównasz to na przykład z pobytem w hotelu, no to tutaj... Nie, to jest inny komfort wypoczynku. Zupełnie inny komfort. Prywatność, domek jest cały twój, nie hotelowy pokój, który... Tak, ale możesz, chodzi mi o to, że ktoś, kto by chciał porównać na przykład to i by powiedział, nie wiem, przykładowo, że 500 czy 600 zł za dobę to dużo, ale tak naprawdę jak to policzysz, że masz cały dom dla siebie, możesz przyjechać ze znajomymi, z rodziną, to te koszty się jakoś rozbijają, a poza tym możesz sam sobie tu gotować. Nie za każdym razem jesteś uzależniony od kuchni hotelowej czy na mieście i tak naprawdę jak na koniec sobie weźmiesz ten rachunek, ja to mówię nie dlatego, żeby na siłę coś komuś udowadniać, tylko rozmawiałem z ludźmi, którzy mieszkali po tydzień, po 2 w takich domach, zbijając to z potencjalnymi wydatkami w hotelach, to wychodziło bardzo podobnie, albo nawet te domy wychodziły taniej, a tak jak mówisz, komfort to, że jesteś po prostu sam w tym domu, w tym otoczeniu, no to jest po prostu, no, tu nie ma czego porównywać. Tak, to nie ma. Super. To co, zejdziemy jeszcze na dół? Tak. To chodźmy na dół, pokaż jak się schodzi. Ty już widzę profeska pełna, nawet nie patrzysz, ja jeszcze muszę tutaj zerkać, chociaż szybko się przyzwyczaiłem. Niemniej, no, wszystkie rzeczy, które masz na górze, no to musiałeś wnosić przez barierki, nie? Przez barierki, tak. Wiem, miałem to samo u siebie w swoim domu. Za duże się nie zmieścił. No oczywiście, no to jest taki wyłaz. Słuchaj, podstawowym plusem tych schodów, to jest schododrabina, no bo tak to mogę nazwać, to jest przede wszystkim to, że zajmuje bardzo mało miejsca. I pod schodami mamy szafę, jak widziałem. To jest duży plus. Okej. Chodźmy jeszcze na zewnątrz, pokażemy klientom z zewnątrz, jak wygląda ten dom. Powiedz, jeżeli chodzi o samą budowę, jak z Twojej perspektywy jako inwestora przebiegał ten proces? Czy byłeś w niego jakoś angażowany, czy to poszło gładko? Jak to z Twojej perspektywy wyglądało? Bo wiemy, że każda budowa to jest jednak wyzwanie, a jak Ci się po prostu z nami współpracowało? Współpracowało się bardzo dobrze, było wszystko sprawnie, na czas, a nawet przed czasem, więc polecam pana Jarka. No to super, to bardzo dziękuję Ci za takie miłe słowa i jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany taką budową, to zapraszam. Jeszcze mamy pojedyncze sztuki terminów na przyszły rok. A ja co mogę powiedzieć? Piotrek, życzę Wam wszystkiego dobrego, powodzenia. No i życzę Ci, żebyś po prostu kolejkę klientów miał jak najdłuższą. Dzięki wielkie. Dzięki. Cześć. Dzięki. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Mam nadzieję, że ta seria 3 odcinków z 3 różnych domów Mezzanine Smart bardzo Wam się spodobała i mam nadzieję również, że przyjedziecie do Sasina, odwiedzicie któregoś z Piotrków, a przypomnę, jest ich tutaj aż 3, bo to jest 3 przyjaciół, 3 inwestorów, którzy po prostu chcieli spełnić swoje marzenia, a my im po prostu w tym pomogliśmy. Bardzo się cieszę, że po prostu im idzie i że są szczęśliwi, pomimo tego, że każda taka inwestycja związana z zakupem działki, z pracami ogrodowymi, budową domu jest obciążająca zarówno dla budżetu, jak i po prostu jest to życiowe wyzwanie, ale na końcu liczy się ten efekt finalny i bardzo się cieszę, że po prostu im idzie i się udaje i trzymam po prostu za nich kciuki. Jestem szczęśliwy, że mogłem brać udział w tym projekcie. Słuchajcie, jeżeli chcecie wynająć któryś z tych domów, w opisie filmu znajdziecie numery kontaktowe do Piotrków. Jeżeli spodobał Wam się obraz, który jest w budynku, to w opisie filmu również będzie numer do pani artystki Konik Malinowy, do Moniki, także też możecie do niej dzwonić. A jeżeli chcecie zbudować taki dom, to zapraszam do rezerwacji terminów. Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Będę starał się odpowiadać na wszystkie. To wszystko. Trzymajcie się. Cześć! Housmart. Jesteś u siebie.